Dzień dobry, nastał 6 październik. Czas pokazać moje zgromadzone, dyniowate warzywa. Cieszą oko niebywale. Bardzo, bardzo. Kubki smakowe też, co po niektóre. Przechowuję je w takim pomieszczeniu chłodnym, nawet gdy upalne dni są. To jest tu również chłodno. Arbuzy nie są wielkie, jest ich jeszcze sporo. Zdecydowana większość nadaje się do jedzenia. Jak najbardziej. Dzisiaj przebrałam i wyrzuciłam te, które zepsute były, zaczęły pleśnieć. Całkiem sporo było ich, nie powiem, bo takie 2 skrzyneczki uzbierały się. Ale też na taką ilość to wydaje się być niedużo. I teraz tak. Ostatnimi zebranymi arbuziakami kilka dni temu, a mamy 6 październik. To było jakoś tak, 30 wrzesień zdaje się, ostatnia niedziela września. Ze stanowiska numer 2A. 4 sztuki. Raz, 2, 3, 4. Natomiast te kilka dni przed końcem września. Również taki bakłażan, odmiana nieznana, ale on ma fioletowe kwiaty. Natomiast sąsiedzi dostali ode mnie miks sadzonek i mają identycznie wyglądającego bakłażana, ale kwiaty były białe u nich. Zawołali mnie, pokazali. A w takim razie te są jako ostatnie zebrane. A kiedy były pierwsze? Jak długo tu leżą? Tam jest widoczna plama. Zepsuły się 2 arbuzy. Błąd mój, bo nie podłożyłam folii. Stwierdziłam, że szybko je rozkroję. Ale był taki czas, że byłam chora. Takie 2 tygodnie. Po chorobie też człowiek do siebie dojść nie może. I popsuło się ich sporo. Więc tak. Najdłużej leżą te 3. One zostały zebrane 12 sierpnia. To teraz policzmy do dnia dzisiejszego. Nic z nich nie wycieka, a zobaczcie, jak brzmią. Nieciekawie. Podpis mówi KHO z foliaka ten mały. To znaczy z takich nasion zebrany. Kolejny. Też nie brzmi ciekawie. Zaraz je rozkroję i zobaczymy, jak kondycja. Podpis mówi run run. Nasiona pobrane z 24 września 2021. Ja tak lubię szczegółowo sobie opisywać. A arbuz zawiązał się 2 lipca. Zebrany 12 sierpnia. I tu jest piękna sztuka. Uwaga! Ten brzmi ekstra. I to jest bardzo dobra odmiana, przepyszna. Gele banan. Mam ją od tego sezonu. Tak wygląda w blasku flesza. To teraz pędzę po nóż. I tutaj już od razu rozkroimy. Otóż zacznę od tego, który, jak sądzę, będzie najbardziej zjadliwy. Gele banan. Nasiona z nieoryginalnego opakowania. Waży 740 gram. Ma wspaniały miąższ. Przepyszna jest to odmiana. Nóżka w statywie połamała mi się i teraz jak najmniej ruchów muszę wykonywać z przenoszeniem telefonu, gdy jest właśnie na statywie. Na słowo honoru stoi. Uwaga! Przypominam, zbiór 12 sierpnia. Mamy 6 październik.
Taki jestem w środku. Ja Państwu polecam tę odmianę na platformie handlowej eBay od sprzedawcy Noki Home, inaczej Noki Seeds. Ależ pachnie. Zakupiłam nasiona. U tego sprzedawcy pojawia się czasem rarytas w postaci odmian arbuzów. Nieliczne odmiany ma, ale trzeba mieć dodanego do ulubionych, gwiazdką oznaczyć tego sprzedawcę i śledzić jego oferty. Już nie jest tak słodki, jak w pełni sezonu. Zawiązał się 27 czerwca, no a zbiór 12 sierpień. Cukier zmierzymy, zawartość. Nasiona dojrzałe. Jest to F1 odmiana, cech nie będzie powielała. Jest to odmiana F1, więc cech nie będzie powielała. Z rynku azjatyckiego ogólnie jest ta odmiana. Oraz ta, którą nazwałam ja Run Run, a nie ma jej nigdzie w sprzedaży. Tak sprzedawca z Grecji przed laty nazwał arbuza. Też go zaraz zważymy. A może już od razu, to później cukier, bo już musiałam wziąć, prawda, statyw w rękę, bo się obalił. Więc tej odmiany nigdzie nie ma, nie powiela cech, a był arbuz pierwotnie o fantastycznym kształcie. W 2022 roku lub pierwszym możecie Państwo zobaczyć, wpisując Run Run arbuz na moim kanale. 529 gram. Kształt cepelina, dawnego statku powietrznego, czyli cygara miał. Żółty miąższ. Nasionka są, o właśnie, słuchajcie, tak, w 2021 roku miałam siane. I był tylko jeden owoc na jednym krzaku, zebrany 24 września. Właśnie to są nasiona. Zostały zapylone innymi odmianami. Teraz tak, jak tu ustawić statyw? Pauzar. Dobra, jakoś stoi. Miąższ powinien być również żółty, ale w wyniku skrzyżowania może być trikolor, czyli róż żółty, czerwonawy, taki miks. Dzień dobry, tak wyglądam, jestem przejrzały. Co widać? Czyli wata, czyli nie służy tak długie leżenie w tej odmianie. Jedynie tu blisko skórki. Słodziutki, smaczniejszy od tego. No i ten jako kacho. A kacho też nie powiela cech i też nie wygląda tak, jak powinien. Ale on w miarę trzyma się wyglądu przy niepowielaniu cech. Ile waży? 749 gram. To jest ze zbioru albo z zeszłego roku lub sprzed 2 lat. 1 lipca owoc się zawiązał. To może tak, ten pójdzie do miseczki, a cukier zmierzymy za niebawem. Co najważniejsze, mam nasiona, więc nawet jeżeli nie powiela cech, wiecie, a jest słodziutki lub po prostu podoba mi się z wyglądu, to wtedy nasionka wysieję. Tu będzie kiepsko chyba. Czyli tu mamy już jedną kubeczkę rozpracowaną. I te pozostałe będę już teraz masowo rozkrajała, zaczynając od tych najbardziej miękkich. Te jeszcze nie wyładowane. Za rok idę na jakość, nie na ilość.
A ktoś zapyta, a dlaczego tak nie robiłam od początku? Na jakość. A no dlatego, że chciałam poznać wszystkie odmiany, które uda mi się zdobyć. I wiecie co? No i poznałam, owszem, wygląd ich zewnętrzny. Bardzo wielką ilość poznałam. Wiele nie wykiełkowało. Wiele odmian już mam wytypowanych, bardzo dużo, które będę siała na pewno z różnych powodów. A ponieważ arbuzy nie wypełniły tak zwanej pewnego rodzaju pustki i nie do końca pomogły uciec mi od niektórych życiowych problemów, każdy z nas ma takie czy siakie, nie są to jakieś poważne, ale doskwierają człowiekowi. To nie ma sensu się, że tak powiem, zagłębiać tak w taki chaos. Teraz czas już na konkrety. I spójrzcie, kacho właśnie taki ma przepiękny kolor pomarańczowy. Rewelacyjny. To jest odmiana o bardzo słodkim miąższu. No tu nie pojem niestety. Nasionka zbiorę. A tę odmianę pierwszy raz zobaczyłam u kolegi prowadzącego kanał Marco Polo Uprawa. No super. Najsłodszy z tych trzech. Na drugim miejscu ten, a na pierwszym Gele Banan. Sorry. Pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie pod względem słodyczy. Jeszcze mam tu arbuza, który również jest zerwany dawno temu. Ten już kiedy mówiłam? 12 sierpnia. A tam jest jeden jedyny i on też jest nastego. Tylko niestety nie pamiętam którego. Jest to Shuga Eloi na podkładce o nazwie Shintoza. I to jest twarda sztuka. Później mam arbuzy z 21 sierpnia. Ten to do bani. Sweet Siberian. Ten. Zebrany 21 sierpnia. Także przez te wszelkie lata przetestowałam dużo w moich warunkach, ile mogłam. Tu z 13 września zbiór. Tam nie pamiętam, muszę sprawdzić na nagraniach. Tu z kolei 4 września zebrane. Tender Sweet Orange. Carolina Cross. O, chyba Laplandia. Tak. Laplandia. Tu mamy wybrane 7 września. To jest prawie, że największy mój arbuz. Charleston Grey. No i tak to się przedstawia. A tu mam jeszcze fajną odmianę. Tak myślę, nigdy nie jadłam. Kratos. Zebrany 21 sierpień. No i co jeszcze? Największym arbuzem, którego jeszcze nie ważyłam. Carolina Cross zaszczepiona na tykwie azjatyckiej. A tu tykwa. Patisony i tak dalej. Kawbuz, dynie ozdobne. Dobra, to którego mieliśmy? Jeszcze tego rozkroję. Shuga Eloi na Shintozie. Również ma niezwykły środek. Całkiem 695 gram. Całkiem spora ilość udało mi się zgromadzić arbuzów o takim kolorze miąższu. Kiedyś, zanim weszłam w te arbuzy, nie przypuszczałam, że są inne kolory miąższów. A są prawie białe, kremowe. Takie. W życiu nie pomyślałabym też, że arbuzy mogą się krzyżować. Taki wyraz do głowy by mi nigdy w życiu nie przyszedł. Ale człowiek właśnie się uczy, dowiaduje. Tak, to była fiszka. Czyli ten jest może 17, może
Maks 20 sierpnia zebrany, a zawiązał się nie wiem kiedy. I było całkiem sporo owoców. 4 lub 5 na jednym krzaku, bo tylko taką sadzonkę miałam jedną zaszczepioną na podkładce Shintosa. Też piękny. Twardy. Lecz co z tego, jak mało słodki. To już arbuziak prawdopodobnie jako ostatni zawiązał się. Sugar Eloy to był. I teraz Honey numer 218. A może nie. Pójdziemy tam po Laplandię. Honey jeszcze chwilkę poczeka. 4 września zawiązana Laplandia. Sorry, zebrana. A kiedy zawiązana, nie wiem. Dwa kilo 47 deko. Żeby nie było, że tylko jeden kolor w tym filmie dominował. Oto Laplandia. Oby była słodka. Twardawy miąższ. Słodka. Tak jak Run Run, tylko że Run Run, jak Kaho. Tylko nie za bardzo zjadliwy jest Kaho. Wręcz niezjadliwy, tylko blisko skóry. Tak wyglądają kolorystycznie, pięknisie. Ale jeszcze jednego weźmy. Sensei, Lusitana, a to miodowy gigant, to na później. No właśnie, którego rozkroić? Którego? Kratos, ten mały. A może 2? Nie. No i co? Co tu robić? Ten też nie, bo muszę go porównać. A ten jasny Barbados też nie, muszę porównać. Dobra, weźmiemy Tender Sweet Orange. 4 września był zbiór. Trzy kilo 170 deko. Kiedy się zawiązał, nie wiem. Ojejku. Oj. Jest. Uhu. 4 września zbiór. Jest 6 październik. Mało słodki. Zjadliwy, ale mało słodki. To rozkroję jeszcze tego. Numer
218 Honey. To była bardzo smaczna odmiana, słodziutka. Już ją jadłam. To zobaczmy, czy teraz na koniec sezonu, jak już z pogodą było różnie, będzie też słodki. 2 kg. Honey miodowy. Czyli tak naprawdę arbuzy są zjadliwe, ale co? Ale mało słodkie. Trachnął. No, piękniutki. Cienka skórka, ale spójrzcie, jak wielka ilość jest w kolorze nieczerwonym. Najsłodszy z rozkrojonych dziś. Później ten Laplandia czerwony i Kaho pomarańczowy mocno. To z tym pomieszczeniem się żegnam. Wychodzę z arbuzami na zewnątrz. A w blasku dnia na zewnątrz kolorystyka jest taka, jak widać. O, udało mi się na tyle przyciemnić, że widzicie teraz kolory takie, jak widzi moje oko, nie oko kamery. A teraz rozjaśnione. A to jest roślinka o nazwie Crinum krynka. Około 2 tygodni temu rozkwitła. Tam różowa chryzantema. A tu żółte. Pomału rozkwitają kremowe. I wiele innych jeszcze dopiero rozkwitnie. Zacznę od najsłodszego, czyli Honey. Jest tylko 7% z lewej strony, ale jest odczuwalnie słodsza. Honey 7%. Brix. Nóż wytarty, teraz Laplandia. Oj, nie wiem, czy nie słodsza jednak od Honey. 8,5 Laplandia, 8,5 Brix. Teraz Sugar Eloy na Shintozie. Temu dałabym ze 4 albo i 0. 3-4. Przekroczone 3. Pozostał nam Tender Sweet Orange. Czyli tak, 3 przekroczone, a teraz Tender Sweet Orange.
Jakby słodszy od tego Sugar Aloe szczepionego. To samo, 3 przekroczone. I jeszcze polecę, bo tu nie przyniosłam, Cajol zmierzę. O, chodź na tu, gagatku. Proszę pana. Proszę pana, Cajol. O, teraz idziemy. Także może tu być, może z połowa słodziutka, a może i nie. Dynie czekają ozdobne na wyłożenie. Kukurydza też do wyłuskania. I patrzymy. 9, czyżby 9? Tak jest, 9% BRICS. Na tym kończę. Do widzenia i do następnego filmu. Dalia, aksamitka, onentek.